Witam z kolejnego dnia, kolejny dzień. Jesteśmy gdzie? Jesteśmy pod stadionem Legii, gdyż rozpoczynam kolejną współpracę, którą już pewnie widzieliście, bo ten vlog wyjdzie później, to będą kulisy tego, a więc rozpocząłem współpracę z Fortuną. Przyjechaliśmy właśnie dzisiaj ograć to wszystko, nagramy jakąś roleczkę, jakieś roleczki też, żeby były do puszczania, rolkę o rozpoczęciu współpracy. No oczywiście nie przyjechaliśmy tutaj i nie przylecieliśmy samolotem, ani nie przylecieliśmy z buta, tylko przyjechaliśmy tutaj bajkiem BJ30. Pewnie widzieliście w poprzednim vlogu i naprawdę no bardzo fajnie, wygodnie mi się jeździ, komfortowo. Jest duża fura, dużo miejsca, też jak właśnie tutaj woziłem jako z tyłu kumpli albo też rodzinkę, także mieli miejsca dużo. Naprawdę komfortowo, no mówię, nie? Jak jest, Siusiorito? Na miejscu pasażera jest wygodnie. No i na miejscu kierowcy też jest bardzo wygodnie, bo jest dużo miejsca, no więc fajnie się jeździ, a my teraz lecimy właśnie na górę nagrywać w sali konferencyjnej fajną roleczkę, nie? Fajna ta roleczka wyszła, jak widzieliście już, dlatego teraz oczywiście kulisy, jak to powstawało wszystko, nie? To mam, Rudy się jednak Rudy się dostał i okulary. Rudy się jednak dostał. Szybko zmiana outfitu. Trzeba przypudrować włoski. Żeby były włoski. Jak już pewnie będziecie widzieć tutaj na przebitkach, nagrywamy roleczkę odnośnie rozpoczęcia współpracy z Fortuną. Gdyż to jest moja druga współpraca, zaraz po bajku taka większa. Także się bardzo cieszę. Jak ten efekt? Jest git. Czekaj, spójrz. Czy ja się odbijam? Wiesz, mówię. Dobra, idealnie jest. Akcja. To zaraz podpisujemy? Tak, bo to jest kolejne ujęcie, zrobisz podpis, znowu tam jakieś strobo dasz i potem kolejne ujęcie zaś jakieś Dobra, podnosisz tylko weź podnieś taki cały ruch jakbyś, co nie? Podniósł długopis i wtedy... Okej, dobra. I podpisać Od razu podpisz, Tak, no. tak. Już? Już. Mam się spojrzeć w to kamery i powiedzieć, że Rudy się jednak dostał, tak? I jeszcze mikrofon Ja sobie mikrofon tak, przybliżasz. jakbyś tak, że ci do mikrofonu i się patrzysz w kamerę. Dobra. Nie da się Jak wolisz? A tak, Bliżej tak. mieć? Bliżej, no. A dasz radę jedną ręką zgiąć? Albo dwoma po prostu. O, coś o to. Ja tu Żeby za, bo takie- tak jak ham, kurde, No, no. normalnie i tego. You bring me down. Możesz stać jak chcesz, jak się pocisz. Nie, właśnie jak siedzę i się nie ruszam, to się nie pocę. Tylko właśnie złapałem dobry ten. Flashów nie wyłączyć, jak na razie jeszcze cię podłączają. Musisz wyzwyczajać, że tak. No tak, czwartek konferencja. Ty, a jak tam wchodzisz do klatki w sumie, to jak to jest, w sensie te światła tak holopoczesz, że nie widzisz w ogóle publiczności? Nie, wszystko widać. Tak, widać? Widać, bo to nie są aż takie ostre światła, wiesz, że ci błyskają. Jak wchodziłem w Londynie i była na przykład Full Arena, no to normalnie widziałem wszystko, nawet tam, wiesz, całą tą trybunę gdzieś daleko, tylko tam się tam nie patrzę, wiesz. Na początku, zanim wyszedłem, to stoję w takim bloku i widzę gdzieś tam to wszystko, ale później no to już raczej się skupiam na tym, co jest taki tunel, no. 3, 2, 1, akcja. Rudy się jednak dostał. My za nie mamy. Idzie przez całą salę. To wygląda, widzicie. Trzeba być w garniaku, nie tylko na weselu, nie tylko na uroczystościach, a nawet na konferencji. O, i w sumie tak, na przykład tu i powiedz... Ale fajne kulisy, jesteśmy ogólnie na stadionie Legii, nie? Tak jak już mówiłem wcześniej.
no. Dobra. Okej. Dobra, to jest najlepsze za pleców. Porób tak, wiesz, jak po prostu jak zawodnik, wiesz, takie te ściśnięcia. Okay. Popraw sobie okularki. 3, 2, 1. Okej. Akcja. Dobra, do mnie było? sorry, tak. Tylko tak jakbyś przypozował 5 sekund różne pozy, co nie? Weź też fighterską, dobra? Ja sobie to dobra, ogram dobra, wtedy dobra. tak na takich detałach różnych. Dobra, 3, akcja. 2, 1, akcja. Czekaj, jeszcze. Obie pięści do góry zrób. Podziękuj głową i idziesz w prawo. Albo weź tak okularkami, wiesz, że tak... Albo wiesz, okulary do góry, rozejrzyj się. Kiwnij głową, dziękuję i idziesz dalej. Dobra. Siema, witam Was w kolejnym tygodniu. W poniedziałek, mamy poniedziałek, dziś ruszam na kamp do Poznania. Będę tam cały tydzień od poniedziałku do piątku, w piątek po sparingach wracam. A teraz jeszcze przed wyjazdem, bo gdzieś dopiero ruszymy koło południa, bo trening jest na wieczór, będą zapasy. A teraz jeszcze jedziemy sfinalizować moją nową współpracę, a mianowicie połączyłem siły z MM Maniakiem, a dokładnie mówiąc ze Stormcloudem, także oni będą mnie zaopatrywać w sprzęt, rękawice w różnego rodzaju, no całe wszystko, co się nazywa sprzęt treningowy. Także fajnie, bo też już miałem okazję też w ostatnim tygodniu testować ten sprzęt, bo już wcześniej gadaliśmy, dostałem na test różnego rodzaju rękawice, piszczele, no to wszystko dostałem potestować sobie, także jest zupełnie inna jakość niż kiedyś, bo kiedyś miałem, pierwsze w ogóle moje rękawice były ze Storma, zadowolony jestem z tej współpracy, fajnie te rękawice leżały na łapie, jest tak naprawdę porównywalny na szczycie i ta skóra do tych kurde topowych marek, bo nawet profile tych rękawic, no kurczę, musicie sami zobaczyć, ale naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony i co, no i jedziemy teraz właśnie do siedziby, machnąć podpis na umowie, zobaczyć też sobie siedzibę od środka i co, i później wracam, szybko się jeszcze ofrygam, bo już jestem zarośnięty i ruszam do Poznania. No, także sfinalizowaliśmy umowę formalnie, chodźcie zobaczcie jak wygląda sklepik. Sklepik to normalnie tutaj wyjście jak na walkę, tunel, nie? Muzyczka już tu leci. I ja wychodzę, tam jest klatka, przeciwnicy już są w klatce, bo dzisiaj jest 1 na 2, jak kontra oni. No i tutaj publika się naleje, chodzę, ściągam koszulkę. No i tutaj się będziemy zaraz później. Siema. Piwo. No i tak to wygląda, zobaczcie w ogóle sprzętu, wszystkiego. Ogromna też, tam jest ten magazyn jakby też, nie? Tak, jeszcze na dole mamy drugą taką powierzchnię. No także jest kurde miejsca i jeszcze jest wszystkiego. Także zapraszamy. Dobra, to co, zrobimy pomianę? No. Mam przydłużą nogę i nie mieszczą mi się ochraniacze na kolana, na nogę, także zrobimy specjalne, żeby mi się mieściły. Także bardzo dziękuję. Dokładnie. A mierzyłeś XL-ka w ogóle, czy nie? No tam się zatrzymała na tym. Na ulicy.
Tu możesz sobie wziąć jeszcze odświeżacze do rękawic. One są super, bo wrzucasz je po treningu do dużych rękawic, no i te rękawice tak nie śmierdzą. Nie, bo to wyciąga ci wilgoć, tam powiedzmy, że zabija trochę bakterie, więc to naprawdę robi robotę. No, to bierzemy. Chcesz jeszcze coś jeszcze nie jest? Stekanki, jakieś różne akcesoria, szczękę pewnie masz. No, chyba na razie to wszystko będzie. No, jak będę czegoś potrzebował, to po prostu Pewnie, pewnie. No to super, będziemy oczywiście w kontakcie i będziemy działać. Super. Dzięki. Super. Możecie coś przypozować. Witam Was. Wieczór, wtorek wieczór jest. Jesteśmy drugi dzień w Poznaniu. Wczoraj niestety nie nagrywałem, bo już było tak kurde wszystko na żyletki. Zresztą widzieliście, wczoraj tam rano tego maniaka ogarniałem. Później podróż, od razu trening. Dzisiaj rano też trening, teraz wieczorny trening, rano była stuja. Wieczorem teraz zrobiliśmy parter taki z zapasami łączony, także dużo się działo. Też chciałem sobie odpocząć, pomiędzy jeszcze miałem angielski, chciałem się trochę zregenerować. Także teraz chwilkę mam, żeby nagrać. Pokażę Wam tutaj room tour wam zrobię. Room tour to jest takie małe mieszkanko. Tutaj jest kibloszek. O, jaki pryszniczek. Kibelek, tak, do przemyśleń. Musi być. Jest tutaj Bosu. Bosu w lustrze. I jesteśmy tutaj w trójkę. Jest ze mną Emir, który tutaj urzęduje w tej kanciapie. Tutaj jest mój pokój i tutaj mamy kuchnię i wspomniany Emir, jest też Norbert, który przyleciał ze Szkocji. Tutaj możecie go kojarzyć z moich sociali przed kolejną walką. O, zobaczcie, o kurde, ty, człowieku, z kim my tu jesteśmy. Ojo. No i jest teraz pora właśnie po treningu i robimy sobie jedzonko. Norbert ma już tutaj zrobione, kurczak z ryżem. Ja tutaj tworzę, ziemniaczki będą. Z wołowinką, no niestety wołowinka musi być z takiej paczki, bo już nie miałem czasu też, żeby szukać jakiegoś lepszego mięsa, no ale trudno, do tego będzie jeszcze sosik boloński, no i będzie fajne danie, jeszcze pomidorki do tego będą, które tu są suple, tutaj proszę, jak wcina, widzicie? Jakbyście się pytali i byli zaskoczeni, jak jedzą w Azji, to właśnie jedzą w sumie tak jak my. Niczym się to nie różni, dlatego rozwijam wasze wątpliwości. Tak. No a także piekarnik się nagrzewa. Lodówka też jest zapełniona, zobaczcie, wszyscy tutaj zdrowo jedzą. Tutaj taki akcencik, sprajciki fajne, zerówki wziąłem, żeby coś mieć, jakiś akcent troszkę. Tutaj mi Kinia porobiła takie kuleczki mocy z daktylami. Tutaj jest ten wspomniany, już nie będę tego odwijał, ale to jest to, co było w wcześniejszym vlogu, te ciasto, które zapraszam Was serdecznie, bo już jest na TikToku Kini, więc wbijajcie, dużo było zapytań, żeby dała przepis, także przepis macie na TikToku Kini, więc wbijajcie i zapisujcie sobie, róbcie, jedzcie i bądźcie z tym wszyscy razem. Jemy i będziemy odpoczywać, bo jutro rano też mocny trening będzie MMA. Pewnie będzie najpierw zapaski, trochę stójki, później coś tam połączymy i pewnie będą na koniec jakieś może rundki albo zadaniówki, także wszyscy zabierają się do jedzenia. Tak, tutaj już Emir je, ja to jeszcze trochę, bo się piekarnik nagrzewa, jeszcze później 25 minut ziemniaki, także ja to jeszcze troszkę. No i nawet też pewnie za chwilkę sobie zje, bo tutaj wrzuca garneczek, zobaczcie, on tutaj cyk, maślane na kurczakie, no. Mamy kolejny dzień naszego treningowego kampu w Ankosie. No i co, dzisiaj był dosyć ciężki trening, jeszcze po tych 2 dniach to naprawdę bo tu chłopaki są mocni, nie udają mocnych, ale ja odczułem ten trening bardzo mocno. Było troszkę zapasów, później techniczka w stójce, na koniec jakieś rundki. No i na koniec ściana płaczu, no to musieliśmy przyjechać i się dowiedzieć i zobaczyć, co to jest, żeby się dowiedzieć, ale naprawdę mocno taka zajazdówka na koniec, łączone zapasy z parterem. No i dzisiaj do nas dojechał oto ten towarzysz.
Siema widzowie. Towarzysza nie słychać, masz towarzysz, powiedz coś. Dzisiaj przyjechał do nas wspierać mentalnie, też wam pokażemy może jakieś urywki z piwki, jak go tam kurde biegam. Ale jest pomysł może, żeby nagrać urywkę raczej rywalizacji, jak cię ładujemy na liście, co to prawda? Jesteś za? Ja jak najbardziej wchodzę w to. No, to może to nagramy. Także wylądowaliśmy dzisiaj na kolacyjce w Pastrami Summer. Wiktor jeszcze tutaj i Norbert nie jedli. Naprawdę zajebiste są tu mięska. Zamówili sobie chłopaki właśnie, co sobie chłopaki zamówili? Zaraz się spytamy chłopaków. Nie wiesz, że Philly cheesesteak z pastrami wójt zachwalił, więc trzeba spróbować. Będzie naprawdę bardzo dobre, nie pożałujesz. Tutaj... Ja tak samo Philly cheesesteaka. Nauczył się. Pierwszy raz jestem w Poznaniu, Rudy poleca cheesesteaka, więc lecimy. No, także się nie zawiedziecie. Jedzenie jest naprawdę zajebiste. Ja też się, mimo to, że jestem na diecie, skusiłem, ale nie na Philly cheesesteaka, ale wziąłem sobie same plastry pastrami, no bo jednak troszkę więcej białka nie zaszkodzi, a mocny tydzień treningowy jest, więc dużo tych kalorii zostało przepalonych. Także co, zaraz jemy, pokażę wam jedzonko jak przyjdzie. No i co? I gówno, kurde. No i przyszło tutaj chłopaczków. Emira Philly cheesesteak. Tutaj proszę Norberta bardziej na talerzyku, ale też Philly cheesesteak. Wiktor Philly cheesesteak wraz z pastrami. Nie ma żartu. No i niestety ja dzisiaj biednie samo mięsko. Podzielić się. Niestety nie mogę. Smacznego. I wam widzowie też smacznego, jeżeli ktoś je i konsumuje i ogląda sobie ten vlog, tak? No także widzicie, bida nastała, niestety samo mięso muszę jeść, ale przynajmniej dobre mięsko. Smacznego. Macie teścik na żywo. Teścik na żywo, bardzo dobre mięsko, bardzo dobre. Pastrami kozaczek. Bierzemy się za kanapeczkę. A się wgryz. Wgryz się tygrys. Jak? A jaki smaczek? Kozaczek. O kurde ty. Bardzo dobre, ale gorące strasznie. Ale jest jedzonko pyszne. Siemano, w kolejnym dniu. Wczoraj wróciłem z Poznania po sparingach i dzisiaj mamy kolejny dzień, sobotę, 2 dni regeneracji, a dzisiaj się umówiłem jeszcze z Marcinem z Rekosport, który już tutaj do mnie jedzie. Jak już mogliście pewnie widzieć gdzieś na moich socialach, na Insta wrzucałem, ale w zimę jak robiłem sobie wanienkę z lodem, niestety kurde jak było już ciepło, to ta woda się szybko ogrzewała, też już nie miałem czasu, żeby tyle tego lodu gromadzić, nie miałem miejsca, gdzie go trzymać, żeby to schłodzić. Także wanna teraz póki co stała, jak jest ciepło, pusta, ale właśnie dzisiaj Marcin przyjeżdża, da mi sprzęcik, który będzie trzymał tą wodę cały czas zimną, utrzymywał jej temperaturę, filtrował tą wodę, będzie cyrkulacja. No i będę mógł wznowić zimne kąpiele. Dla mnie to jest super regeneracja, najlepiej to na mnie działało z tych wszystkich różnych bajerów regeneracyjnych. Także zobaczcie, już jest, proszę bardzo. Pakuj walizę, o. Wyprowadza się klient już. Swój mandżur zabrał. Wczoraj tutaj wszystko szorowałam na tym. Nie masz mikrofonu, widzowie i tak ci nie uwierzą. Wszystko szorowałam. Zobaczcie, swój mandżurek zabrany. Ej! I idziemy wzdłuż linii. Trzeba iść wzdłuż linii. Tutaj nam drogę pokazuje wężyk. Hop, 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 hop. I już napełniamy wannę. O. Także wanienkę już przygotowuję, napełniam. No i jak Marcin przyjedzie, podłączymy ten sprzęcik i no i będzie sztosik. A tymczasem troszkę to może potrwać, bo no bo ciśnienie w wodzie nie jest jakieś fenomenalne, ale
będzie zaraz zrobiony. Tutaj masz ten mankiecik, który jest zasilany wkładem żelowym od środka. Widzisz, że w całości ten mankiet wrzucasz do zamrażarki, nie? I tutaj nie ma potrzeby, żeby go odpinać, chyba że faktycznie nie ma miejsca w zamrażarce, żeby go chłodzić. To wtedy możesz to odpiąć i zwinąć ten mankiet w kosteczkę i wrzucić do zamrażarki, żeby on zajmował mniej miejsca, nie? I tak sobie to wrzucasz w całości i później tylko wyjmujesz, aplikujesz na kolano i tutaj masz, wiesz, tutaj ten przewód, który mocujesz do tego panelu. Ja już Ci pokażę, jak on wygląda, jak on ma funkcjonować. Tu masz też instrukcję dołączoną, gdybyś tam chciał ewentualnie sobie coś poczytać, ale bardzo, bardzo intuicyjna jest obsługa. Włączę Ci ten panel i tak jak Ci pokazywałem, akurat on Ci tutaj też wskazuje, ile jest baterii, nie? Tu jedyneczkę klikasz? Tak, jedyneczkę klikasz i zwiększasz stopień kompresji. I też jedyneczką Tak, cały czas. zmniejszam jakby? Nie, tutaj jest drugi port. Tutaj tylko zwiększasz tutaj i to leci dookoła, nie? A tutaj masz czas trwania. A ile, Tak. na ile myślisz? Tak, znaczy chłodzenie powinno się odbywać nie dłużej jak pomiędzy 10 a 20 minutami, nie? Czyli Na 15, tak? Najlepiej. 20. No. W sensie, że walę 20 i co 2 godziny trzaskać, czy? Możesz. Tak? Tylko, że właśnie po to masz też 2 mankiety, żeby one cały czas jeden był zawsze w zamrażarce, żebyś mógł często korzystać, nie? Tylko to wszystko też musi być do granicy bólu, nie? Żebyś się nie męczył, żebyś też, wiesz, jak czujesz, że to jest za mocno, no to nie ma co świrować, tylko sobie zmniejszyć, nie? A wiadomo, że też tkanka się przy ucisku uodparnia i z początku te 60 może być ok, a później będzie mało, nie? No to sobie dokładasz. też, No. Terapia kompresją przerwaną plus chłodzenie, nie? O, i teraz powinno być odczuwalne to, że to ciśnienie schodzi i zaraz będzie dobijał ponownie, nie? I ten drugi cykl już będzie zdecydowanie szybszy, bo już jak gdyby mankiet ma powietrze w sobie. W momencie, w którym dopniesz drugi mankiet do drugiego panelu, A właśnie jak to, to będzie wtedy to liczyć? będzie działał naprzemiennie. Czyli najpierw Ci nabije pierwszy mankiet, spuści, nabije Ci drugi, spuści. Będzie I działał znowu, naprzemiennie. dobra, Naprzemiennie no. będzie No. działał, nie? To mam kolano, ale mam też buta, gdzie jest powierzchnia chłodzenia wewnątrz, zewnątrz kostka, śródstopie, rozsięgno podeszwowe i achilles. Jest cały taki but. Mamy barki dwustronne, łokcie dwustronne, biodra Co dwustronne. znaczy dwustronne? A, że W sensie, że pasuje na jedną, jak i na drugą stronę. wiem, nie? No. Jest ogólnie 5 takich mankietów. Że na wszystkie jakby takie zdjęciowe... Tak, na każdy staw, nie? W zasadzie na każdy staw, nie? No i to jest w zasadzie tyle. No, proste w obsłudze, dosłownie raz wystarczy, żebyś ten. I myślę, że to jest takie doraźne, bo na serio no to działa. Codziennie te 3-4 razy spokojnie możesz sobie to robić, nie? Bo tutaj nie ma obostrzeń, żeby tego nie robić, nie? Jak tylko jest mankiet zimny i masz czas, no to trzaskać. To jasne, nie? Jak masz siedzieć i nic nie mieć na nodze, no to lepiej to mieć, nie? No i tak często tu siedzi i ogląda telewizję, no to w sumie... No to przy okazji, jasne, no. Czujnik i woda ma teraz 16 stopni, a ustawiona jest na 6. I teraz tak, on przelewa w sobie 23,9 litra wody, nie? Czyli to jest jak gdyby... Że tyle zmieści tu w środku i tyle schłodzi i później wywali tam. I później pobierze stamtąd. Dokładnie. I cały czas pobiera te 24 litry i wypluwa. Teraz się włącza, jeszcze jest do tego pilot, mam w aucie, to Ci przyniosę, możesz sobie zmieniać, wiesz, wieczorkiem fajnie to wygląda, bo ono się będzie świecić całe na czerwono, czy tam na jakiś inny kolor, nie? No ale to jest taki bardziej bajer, no. Ale fajny bajer jest. No, wiesz jak jest, nie? To wszystko działa na czynniku chłodzącym w postaci gazu. I tutaj teraz, wiesz, to urządzenie działa na pełnych obrotach. Ta ikonka wskazuje, że akurat w tym momencie odbywa się ozonacja, nie? Czyli ozonuje to urządzenie Ci wodę, przez co będzie ona za chwilę krystalicznie czysta, nie? Co więcej, tak jak tutaj zauważyłeś, 16 stopni, zobacz jak temperatura szybko spada, bo nią tak szybko chłodzi. Urządzenie o mocy, wiesz, 2 koni mechanicznych, z tej temperatury 16 do 6 w tej temperaturze otoczenia, którą mamy teraz, no jest w stanie tą wodę schłodzić w okolicach 45 minut, nie? I do 2, nie? Zejdziesz, że do ilu? Tak, nawet tutaj, jeżeli będziesz potrzebował, to nawet możemy zrobić, tu jest teraz do 3, ale jeśli będziesz chciał, to mogę Ci zrobić ice'a, nie? Nawet. To znaczy? Że wygeneruje Ci taflę lodu, nie? Naprawdę? Tak, no. Ale 3 to chyba jest, kurde, 3 to w zupełności, nie? W zupełności już te 8 stopni nawet, wiesz, już jest takie, że jest mocno odczuwalne. No to w ogóle jak czujesz, że wkładasz rękę i jest zimna niby woda, a ma 15 stopni. No właśnie, nie? Dlatego uruchamiasz jak gdyby te temperatury i tutaj sobie naciskając do góry ustawiasz sobie temperaturę, nie? I to co wspominałem, on może schłodzić, może nagrzać do 40, o teraz się wyłączył, bo podniosłem temperaturę, nie?
i on teraz za chwilę się włączy i będzie grzał. Ale nie chcemy grzać, tylko chcemy chłodzić, nie? Tak. No to wrzucamy mu z powrotem te powiedzmy 8, ustawiamy i on za chwilę z powrotem się włączy w tryb chłodzenia, nie? Jeżeli jest ta ikonka śnieżku, taka jak gdyby śnieżynka, dokładnie płatek, jak zwał, tak zwał, to wtedy jest informacja, że on będzie chłodził, nie? Jak jest ikonka takiego ognia, no to na odwrót on może ogrzewać, nie? No. Bardzo fajne, bo wiesz, można to stosować na każdy staw, nie? No tak. Jest to proste, praktyczne, bo nie potrzebujesz tej wody z lodem, tylko wyciągasz, aplikujesz i Zakładam i no, i jest uciskam. gotowe, nie? Warto takie coś mieć, zwłaszcza wiesz, chłopaki, którzy funkcjonują w tych sportach walki, no to jest miazga, nie? Już maszyna chodzi, woda się chłodzi, jak słyszycie pewnie, zapewne. I widzieliście, ile było, my startowaliśmy z 16. 16 już, no kurde ile, z 10-15 minut już jest 10 stopni. Mamy ogólnie w kranie żółtą wodę, no to jest blokad, taki syf, a już jest system ozonacji w tej maszynie i już widać, że jest po tamtej stronie jest czysta woda, nie? Właśnie ten system ozonacji plus 2 systemy filtracji będą powodować to, że ta woda powinna być krystalicznie czysta, nie? To jest też istotne przy różnego rodzaju jakichś tam obcierkach, obtarciach, aby to było wszystko maksymalnie higieniczne, tak? Żeby nie dochodziło do żadnych zakażeń i tego typu przykrych incydentów, nie? Tak to wygląda, że jednak jest to sport kontaktowy i często gęsto, bardziej nie chcąc, no nieraz... I tak się tak staje. No tak, nie? I jak dojdzie do 8, to jakby... Wyłączy się. Wyłączy się I będzie trzymał. i przejdzie w stan taki, wiesz, jak gdyby wstrzymania i w momencie, w którym ewentualnie ta woda zacznie, ta temperatura się podnosić, no to on wtedy się włączy, żeby ją z powrotem obniżyć, nie? No, także jak widzieliście, już mi Marcin tutaj podłączył cały sprzęcik, woda się jeszcze delikatnie musi dochłodzić, ale chłodziła się w chwilę, no dosłownie miała 16 stopni i tyle ma woda w kranie w ogóle zimna, taka ciekawostka, 16 stopni, wszyscy myślą, o kurde, ale zimna woda, ale se zimny prysznic robię, a finalnie wychodzi, że ta woda ma 16 stopni i to nawet było tu pokazane, widzieliście, miał 16 stopni, nie pamiętam, chyba widzieliście, bo to nagrywałem, 16 stopni, no i teraz składam ją do 3 stopni, żeby to była naprawdę taka, żeby aż mi mrowienie wszędzie, żeby się regenerować szybciej. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo również firmie Rekosport i Marcinowi również. Dzięki temu codziennie będę mógł sobie robić na koniec dnia taką zimną kąpiel. No, co dla mnie jest jakby super, zawsze w zimę to robiłem i najlepiej to na mnie wpływało pod kątem regeneracyjnym. Do tego, jak widzieliście, też przywiózł mi też mankiety na kolano, o które chcę dbać i o które też profilaktycznie będę codziennie mroził sobie te nogi. One mają fajną też opcję taką, że nie dość, że to się jakby chłodzi, bo to jest żelowa wkładka w zamrażarce, tak później jak to nakładam i podłączam do tego sprzętu, to uciska to i no to bardzo fajnie też działa i też mi będzie chłodziło fajnie nóżki. Nóżki, ale nie te nóżki w galarecie, tylko moje nóżki. No, więc woda się jeszcze chłodzi. Fajnie, bo też ta maszyna działa tak, że jak schłodzi tą wodę, bo teraz jest głośno ogólnie, bo to chłodzi, ale jak schłodzi wodę już do tej temperatury, to już utrzymuje i tak nie hałasuje. No i co? I jak widzicie, taka moja namiastka regeneracji w chacie, z której się bardzo cieszę i którą będę praktykował codziennie. A teraz idę zjeść.